Witam serdecznie dzisiaj o poranku. PKB w Polsce, czyli dlaczego obniżono podatki w lipcu. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel następnego dnia w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. PKB w Polsce, czyli dlaczego obniżono podatki w lipcu. Ci z Państwa, którzy śledzą mój kanał od wielu miesięcy, wiedzą, że teraz właśnie będzie znaczące spowolnienie gospodarcze w naszym kraju, pomimo tego, że dane o PKB za pierwszy kwartał pokazało wzrost na poziomie plus 8,5%. Natomiast to spowolnienie gospodarcze płynie właśnie ze świata, płynie z kanału przemysłowego. To właśnie produkcja jest tym motorem, który teraz sprawia spowolnienie gospodarcze na całym świecie i wynika to przede wszystkim z podwyżek stóp procentowych, które są oczywiście efektem tego, że inflacja bardzo wyraźnie rośnie. I ten właśnie kanał, którym dociera tutaj spowolnienie gospodarcze, recesja w światowej, europejskiej gospodarce, widać po pierwsze na tym wskaźniku PMI dla sektora przemysłowego w strefie euro, który w ostatnim miesiącu spadł już poniżej poziomu 50, który rozgranicza strefę recesji od strefy wzrostu gospodarczego. Efektem tego jest bardzo gwałtowny spadek wskaźnika PMI dla naszego kraju, który już od kilku miesięcy jest poniżej poziomu 50, czyli poniżej 50 to oznacza, że spada do poziomów, które oznaczają strefę recesji. Wszystko co powyżej 50 oznacza strefę rozwoju, więc polski sektor przemysłowy jest tym, który prowadzi teraz przede wszystkim do osłabienia gospodarczego, prowadzi nas do bardzo mocnego osłabienia gospodarczego i oczywiście efektem tego są wyniki gospodarcze, które pokazujemy, które widzieliśmy wczoraj na danych makroekonomicznych. I oczywiście ci z Państwa, którzy śledzą mój kanał, to wiedzą, dlaczego od kilku miesięcy twierdzę, że jaki był główny powód obniżki podatku PIT w Polsce w lipcu do 12% z 17%. Właśnie z powodu tego, żeby dzięki temu doprowadzić do osłony polskiej gospodarki w sytuacji spowolnienia gospodarczego, tak żeby utrzymać ją nad kreską w sytuacji, kiedy to spowolnienie gospodarcze i światowa recesja do nas dotrze. No i oczywiście będziemy wkrótce analizować, czy rzeczywiście takie działanie, które z wyprzedzającym efektem miało doprowadzić do tego, że ta polska gospodarka jednak utrzyma się nad wodą w sytuacji światowego spowolnienia gospodarczego i recesji, czy to działanie będzie skuteczne. Więc wkrótce będziemy obserwować, jakie są skutki obniżki podatków, które miesiąc temu weszły w życie. Ale oczywiście wyniósł 5,3, czy też wzrost wyniósł minus 2,3. Obie odpowiedzi są prawidłowe, ponieważ jedna odnosi się do ujęcia rok do roku, to jest plus 5,3, a druga do ujęciu kwartał do kwartału i ona wynosi minus 2,3 i oczywiście wszystko zależy od tego, jaka jest interpretacja tych, którzy twierdzą, że jakie są te dane, a oczywiście standardowo podaje się ujęcie rok do roku, a ten wzrost na poziomie plus 5,3 jest cały czas imponujący i zdecydowana większość krajów w Europie nam po prostu zazdrości takiego wzrostu gospodarczego. Warto o tym pamiętać. Natomiast jeżeli popatrzymy na indeks, to ewidentnie zakręcamy już poniżej średniej wieloletniej, natomiast w porównaniu do tego poziomu z 2015 roku widzimy, że polska gospodarka zwiększyła się o ponad 25%. Warto tego być także świadomym. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to oczywiście jaka jest kontrybucja tych danych, co one nam mówią dokładnie. I okazuje się, że wzrost gospodarczy był przede wszystkim teraz napędzany zapasami i konsumpcją prywatną, więc teraz mamy następną odpowiedź na pytanie, dlaczego obniżono podatki w Polsce, tak żeby tą konsumpcją zneutralizować negatywny wpływ spadku produkcji przemysłowej, która płynie do nas z zagranicy. Ten spadek globalnego popytu ma być tutaj w Polsce próbowany być zneutralizowany poprzez obniżki podatków i oczywiście niebagatelną rolę odgrywa to, że w Polsce jest ekstra 1 milion dodatkowych ludzi z Ukrainy, którzy także będą wzmacniać konsumpcję prywatną. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę,
to, że wzrost gospodarczy w naszym kraju był napędzany przede wszystkim zapasami. Te zapasy to także był jeden z tych czynników, który prowadził do tego, że wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale wyniósł plus 8,5%. No i co jest także bardzo ważne, pomimo tego, że mówi się już o recesji, to poziom zatrudnienia w Polsce rośnie i to pomimo właśnie napływu tego ponad miliona tutaj ludzi do naszego kraju, poziom zatrudnienia w Polsce jest ekstremalnie wysoki i to zjawisko widać także w Stanach Zjednoczonych czy też w innych krajach. Więc ekonomiści będą musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, co z tą rzeczywistą recesją, czy ona będzie prowadziła do spadku zatrudnienia, czy też nie. Na razie nie widać tego i pewnego rodzaju mówienie o recesji jest tak jakby statystyczną tylko wymową, a nie odzwierciedla się w tym, jak rzeczywiście tutaj na rynku pracy rozwija się sytuacja. Natomiast na co należy jeszcze zwrócić uwagę moim zdaniem? Dlaczego obniżono podatki w lipcu? Ponieważ okazuje się, na tym następnym wykresie widzimy, Bank Pekao SA sygnalizuje nam, jak bardzo mocno rośnie dynamika wzrostu przychodów podatkowych. I to pomimo tych wszystkich tarcz VAT-owskich, dochody z VAT-u cały czas są na dobrej trajektorii w ujęciu rok do roku. Przychody z PIT-u także, akcyza także, natomiast największym zaskoczeniem jest to, co się dzieje na podatkach CIT, czyli tych płaconych przez przedsiębiorstwa. Ta dynamika jest gigantycznie bardzo duża, stąd też wyjątkowa nadwyżka budżetowa, która się pojawiła w ostatnich miesiącach. I być może podatek PIT, który teraz będzie wprowadzany w życie, nie doprowadzi do znaczących spadków dochodów budżetowych, a nawet może je wzmocnić w perspektywie następnych miesięcy, więc wygląda na to, że timing wprowadzenia obniżki podatków w Polsce w lipcu był perfekcyjny i rzeczywiście może doprowadzić do tego, że będzie to neutralizowało negatywne skutki globalnego spowolnienia gospodarczego i recesji, która płynie, jeszcze raz podkreślam, z zagranicy, z sektora przemysłowego. Natomiast to, że tak polska gospodarka była bardzo wyraźnie, bardzo dynamicznie się rozwijała, jeszcze raz przypomnę, plus 8,5% w pierwszym kwartale, to jest naprawdę imponujący wzrost. No i teraz bardzo wyraźnie hamujemy wzrost gospodarczy w naszym kraju. Będziemy dzisiaj poznawać także inne ciekawe dane makroekonomiczne, jutro także poznamy ciekawe dane makroekonomiczne, więc będziemy mieć szerszy obraz gospodarki w naszym kraju. Poznamy dzisiaj zaufanie konsumentów o godzinie 10. Zobaczymy, jak bardzo ono spadło. I oczywiście na samym końcu działu poświęconego polskim aktywom warto zwrócić uwagę na zachowanie rynku. Rynek oczywiście przyszłych stóp procentowych, jak reaguje. Na WIBOR-ach niewiele się dzieje, na stawkach FRA mamy lekkie wzrosty najbliższej części krzywej. To oznacza, że rynek wycenia jednak 25 punktów podwyżki stóp procentowych we wrześniu w naszym kraju. Natomiast moja intuicja mi podpowiada, że te dane, które dzisiaj się pojawiły, znaczy wczoraj się pojawiły o PKB, będą wielkim argumentem ku temu, żeby już nie podwyższać stóp procentowych w Polsce. Ta wczorajsza reakcja stawek FRA na bliższej części krzywej to jest oczywiście pochodna tych danych o inflacji w Wielkiej Brytanii, które zrobiły wielkie wrażenie na całym świecie. Natomiast stawki FRA na dalsze terminy już nie pokazują, że należy spodziewać się dalszych podwyżek stóp procentowych. No i oczywiście zobaczymy, co dalej będzie na przykład na rynku złotego, ale przede wszystkim polskich obligacji, które zaczynały wczoraj tracić na wartości z powodu oczywiście globalnych przepływów ku w formie dyskontowania tych danych o inflacji w Wielkiej Brytanii, które się pojawiły. Na rynku złotego mamy lekkie osłabienie krajowej waluty, ale one wynika przede wszystkim z zachowania euro-dolara, a nie z czynników lokalnych. Czynniki lokalne nie mają praktycznie większego znaczenia. 90% siły albo słabości złotego wynika z zachowania euro-dolara, czyli amerykańskiego dolara na rynkach światowych, a nie z czynników lokalnych. A warszawska giełda papierów wartościowych moim zdaniem to jest jedyny rynek, który wczoraj zareagował wyraźnie na te dane o PKB, ponieważ spadek poniżej poziomu 1700 punktów stał się faktem i w momencie,
Kiedy zakończyliśmy sesję, testujemy dolne ograniczenie miesięcznego kanału wzrostowego, który może okazać się formacją flagi, jeżeli dzisiaj indeksy giełdowe zaczną spadać, czyli jeżeli pokonamy poziom 1680 punktów na indeksie WIG20. Więc obserwujmy, co się będzie działo dzisiaj, jak rynek zareaguje na to, co się wczoraj wydarzyło na Wall Street. A inne oczywiście rynki światowe. Warto oczywiście zwrócić uwagę na rynek pieniężny na całym świecie po tych danych o inflacji w w Wielkiej Brytanii, które wczoraj pojawiły się. Dla stawek dla Stanów Zjednoczonych niewielkie zmiany. Implikowana stopa procentowa na koniec tego roku to jest 3,51. Dla strefy euro koniec tego roku to jest 1,03. A dla Wielkiej Brytanii jest to 3,20. Czyli ewidentnie świat na przyszłych stopach procentowych nie zareagował. Zareagowała Wielka Brytania. Na przestrzeni ostatnich 2 tygodni widzimy, że implikowana stopa procentowa na koniec tego roku wzrosła o ponad 60 punktów bazowych, czyli znacząco zwiększyło się oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w Wielkiej Brytanii i to powinien być czynnik zachęcający do umocnienia brytyjskiej waluty, ale na razie za chwilę przejdziemy do rynku walutowego i zobaczymy, co tam się dzieje. Rynek obligacji wczoraj zareagował na całym świecie. Mieliśmy do czynienia z powrotem na ważne poziomy na amerykańskich obligacjach T-Note, na niemieckich obligacjach wróciliśmy na poziom 1% na rentowności. Ta fala była oczywiście obserwowana na całym świecie i zobaczymy, czy dzisiaj będzie kontynuacja, ponieważ poznamy ostateczne dane o inflacji CPI dla strefy euro o godzinie 11 w Europie. To ma znaczenie. Dane są generalnie już w cenach, ale każdy odczyt wyższy niż prognozy oczywiście będzie odczytany jako zachęta dla rynku obligacji, żeby ruszyć znowu i dyskontować następną falę osłabienia cen obligacji. Z danych ze Stanów Zjednoczonych o godzinie 14:30 będę zwracał uwagę na wskaźnik Fed Philadelphia. Odnosi się on do sierpnia, czyli to są najbardziej bieżące dane makroekonomiczne. A wczorajsza sesja na Wall Street pokazała, że algorytmy najbardziej sprzedawały indeks S&P, spółki z indeksu S&P od połowy lipca. Natomiast warto zwrócić uwagę na sam indeks S&P, który pomimo, że wczoraj wrócił poniżej poziomu 4300 punktów, to jednak nie mieliśmy do czynienia z wyprzedażą. Dzienna świeca ma charakter taki, że raczej inwestorzy traktują ten spadek jako okazję do kupna niż jako początek wyprzedaży. Natomiast na co moim zdaniem należy zwrócić uwagę, to to, że zaczyna pracować potężna strefa oporów 4330, 4370, czyli strefa, gdzie mamy średnią dwusukcesyjną z zniesieniem Fibonacciego 61,8% oraz oczywiście 20% odbicie od minimów sprzed 2 miesięcy, czyli naprawdę rynek będzie musiał wkrótce wybrać albo wzrosty, albo spadki. Sytuacja jest naprawdę binarna, a wczorajsza sesja moim zdaniem jednak sygnalizuje, że większą szansę ma scenariusz spadkowy niż wzrostowy. Zobaczymy wkrótce, którą stronę rynek wybierze, którą tendencję wybierze. Zwróćmy także uwagę, że światowe indeksy giełdowe, czyli indeks światowych giełd papierów wartościowych MSCI World Index także sygnalizuje momenty wykupienia i możliwa jest wtedy reakcja spadkowa, korekta, bądź też powrót do tendencji spadkowej. To jest ostrzeżenie dla byków na całym świecie. A dzisiejsza sesja w Azji przynosi nam raczej lekko negatywne tendencje, nastawienie raczej na kontynuację tendencji spadkowej niż na wzrosty, więc patrząc na zachowanie indeksu Nikkei czy też Hansengu, raczej stawiajmy, że dzisiaj będziemy świadkami negatywnej sesji na niemieckich papierach, czyli niemiecka giełda powinna kontynuować odbicie od tej półrocznej linii trendu spadkowego i od poziomu 14 000 punktów. Wczorajsza sesja, kształt dziennej świecy na indeksie DAX zaczyna straszyć. Moim zdaniem, jeżeli dzisiejsza sesja potwierdzi słabość indeksu DAX, to będzie to zaproszenie do spadków na niemieckich papierach. Warto zwrócić uwagę także na zachowanie Bitcoina, który przechodzi przez swoje wsparcia, a to moim zdaniem zachęca do tego, by wierzyć, że będziemy świadkami pogłębienia tendencji spadkowej także na giełdach papierów wartościowych. Teraz przed Bitcoinem test
na wsparciu 22 600 punktów, ponieważ tam Bitcoin ma swoją średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. Jeżeli go przejdzie, to oczywiście będzie to zaproszenie do następnej fali spadkowej na indeksach giełdowych. I oczywiście Forex. Forex na euro-dolarze niewiele się dzieje. Wsparcia 1,0120 cały czas się bronią, a gdyby doszło do powrotu nad poziom 1,02, byłby to sygnał, że ta fala umocnienia amerykańskiego dolara raczej przechodzi już do historii. Natomiast ważne rzeczy dzieją się moim zdaniem na funcie, który teoretycznie powinien się umacniać, ponieważ zwiększa się szansa na podwyżki stóp procentowych, ale na razie widzimy, że się funt osłabia i znowu testujemy najbliższe opory, czyli ostatnie maksima z linią trendu spadkowego oraz z poziomem oporem, czyli poziom 0,85. Co się dalej wydarzy, będzie to niezwykle istotne dla funta brytyjskiego w średnim terminie. Zobaczymy, czy czasem te podwyżki stóp procentowych nie są już w cenach brytyjskiej waluty. Na jenie warto zwrócić uwagę, że poziom 135 działa jako opór. To jest także Fibonacci 50%. No i oczywiście rynek także będzie musiał to wkrótce wybrać. Przypominam o bardzo ścisłym powiązaniu jena z zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji. Jeżeli rentowności pójdą w dół, to oczywiście jen się zacznie umacniać, a jeżeli rentowności pójdą w górę, to jen zacznie się osłabiać. Ta korelacja powinna być cały czas obserwowana. I na koniec dział surowcowy, ropa naftowa raczej skłania nas ku tendencjom spadkowym i to jest scenariusz bazowy. I teraz patrzymy na zachowanie ceny gazu także w Stanach Zjednoczonych, która testuje maksima sprzed 2 miesięcy i jeżeli uda się utrzymać pod nimi, to moim zdaniem część inwestorów może jednak zagrać na formację podwójny szczyt. Co się dalej wydarzy, to jest niezwykle interesujące i będzie ważyło na trajektorii inflacji oczywiście od Stanów Zjednoczonych aż po Europę i Azję. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji na rynku następnego dnia. Na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i życzę stopy zwrotu i miłego dnia.